W dzisiejszym odcinku zajmiemy się owalem, popularnym salonowym kształtem, który dzięki profesjonalnej stylizacji może do złudzenia przypominać naturalną płytkę. Pokażemy Wam, jak wykonać perfekcyjne owalki i na jakie elementy pracy zwrócić szczególną uwagę. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Paulinę Walaszczyk. Witajcie, nazywam się Paulina Walaszczyk i jestem instruktorką Indigo. Szkolenia prowadzę w Łodzi, na które serdecznie Was zapraszam, natomiast po więcej inspiracji możecie wpaść na mojego Instagrama. Dzisiaj zdradzę Wam sekret, jak zrobić idealne paznokcie owalne. Zapraszam! Produkty oraz narzędzia, z których będziemy korzystać w dzisiejszym odcinku to cleaner, primer bezkwasowy, baza proteinowa, wipe off, self-leveling gel Porcelain 110, tip top, formy fioletowe, kopytko, Frez Diamond 2, pilnik 100/180, buffer 100/180. Pracę rozpoczynamy od podstawowych czynności przygotowujących. Pamiętamy o dezynfekcji, zachowaniu higieny pracy i właściwym przygotowaniu naturalnej płytki do zabiegu. Owal powinien być przede wszystkim jak najbardziej naturalny, dlatego budując go wybieramy średnią długość paznokcia i dbamy o jego lekką budowę. Tworząc ten idealny owal będziemy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Pierwszy z aspektów to forma. Liczy się nie tylko odpowiednie podcięcie szablonu do wolnego brzegu, ale też odpowiedni kąt jego podłożenia. Jeśli szablon będzie podłożony zbyt wysoko, może powstać tzw. paznokieć skocznia. Jeśli zbyt nisko, krogulec. Jeśli paznokieć nie jest mocno spadający w dół, najlepiej by forma była podłożona prosto, wzdłuż osi palca. Zatem, jeśli znamy już kąt podłożenia formy, zabierzemy się teraz za mierzenie i docinanie szablonu do wolnego brzegu. Drugi aspekt to zacisk szablonu. Owalek nie jest kształtem długim. Zwykle wykonujemy go do długości maksymalnie 5 mm poza wolnym brzegiem. Zatem istotne jest, by szablon do tej długości nie zwężał się zbytnio. Powinien raczej podążać za naturalną szerokością płytki lub delikatnie się zwężać. Trzeci aspekt, o którym chcemy pamiętać, to aplikacja produktu. Gdy mamy pewność, że szablon jest właściwie założony, możemy przystąpić do dzieła i rozpocząć aplikację produktów. Po nałożeniu primera i wtarciu bazy w naturalną płytkę zabieramy się za przedłużenie. Budując szkielet, pamiętamy o tym, że kształt owalu ma być zbliżony do kształtu naturalnego paznokcia. Krawędzie powinny być zatem pełne, bez ubytków produktu. Zaniedbanie tego elementu może prowadzić do liftingu produktu lub pęknięcia w okolicy stresu. Żel rozkładamy więc dokładnie na całej długości paznokcia, a następnie kreujemy kształt wolnego brzegu. Utwardzamy przez 30 sekund. Czwarty aspekt, na który chcemy zwrócić uwagę, to zacisk szkieletu. Podczas utwardzania szkieletu możemy lekko zacisnąć paznokcie. Czynność ta jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy płytka klientki jest szeroka lub rośnie w tzw. dzwonek. Pamiętajmy jednak, że do owalka zaciskamy głównie okolice stresu, a nie czubek paznokcia. Nie chcemy zmienić kształtu na migdałek. Po utwardzeniu i zaciśnięciu szkieletu możemy zdjąć szablon. Nasze żele self-leveling występują w różnych lepkościach. To jest taki parametr, dzięki któremu chemicy określają, jak szybko produkt się samopoziomuje. Im większa lepkość, tym wolniej i im niższa lepkość, tym szybciej będzie się samopoziomować. Więc jeżeli chcemy zrobić krótkie paznokcie, to sięgamy po dół stawki, tak? Czyli te najniższe, po 70. Na odwrót, jeżeli chcemy zrobić nieco dłuższe paznokcie, to sięgniemy po 110, bo dzięki temu produkt będzie nam się dłużej samopoziomować i my jesteśmy w stanie ułożyć sobie kształt tak, jak chcemy. No i właśnie Paulina teraz sięga po 110 w kolorze Porcelain, ponieważ tworzy nieco dłuższe paznokcie. Zaczynamy od przesmarowania całej powierzchni warstwą poślizgową. Nabieramy większą ilość produktu i rozkładamy go płynnie, falując od skórek do apeksu i tworząc łagodny łuk. Układamy żel, formując owalny kształt. Żele self-leveling same się poziomują. Możemy więc odwrócić rękę i poczekać chwilkę, aż utworzy się krzywizna lub delikatnie pomóc jej pędzelkiem. Piąty aspekt, na który zwracamy uwagę, to apeks. Podczas budowy kształtu dobrze mieć na uwadze jego lekkość. W przypadku owalków apeks powinien być delikatny i płynnie budować krzywiznę paznokcia na całej długości. Całość utwardzamy w lampie przez 60 sekund
a następnie przecieramy cleanerem Wipe Off i przechodzimy do piłowania. 6. ważny aspekt to piłowanie. Nasza aplikacja była wykonana żelami samopoziomującymi, więc dla pilnika nie zostało tutaj wiele pracy. W pierwszej kolejności, trzymając pilnik na prosto, opracowujemy ściany wolnego brzegu, modelując go na kształt owalu. Następnie, patrząc na paznokieć z profilu, wyrównujemy krawędzie od spodu. Pilnikiem 100x180 lub frezem Diamond 2 na obrotach około 6-7 tysięcy na minutę opiłowujemy produkt dookoła skórek i płynnie przechodzimy do wyrównywania powierzchni. Piłujemy od jednego boku paznokcia do drugiego, zmieniając jedynie odrobinę kąt przyłożenia frezu do powierzchni. Widzicie, jak niewiele piłowania wymagają nasze self-levelingi? Dosłownie kilka ruchów pilnikiem i voilà, kształt jest gotowy. Wyobraźcie sobie, że potraficie w taki sam sposób pracować i tak szybko wykonujecie każdą usługę. Jak to się dobrze przełoży na zarabianie pieniędzy. Każdy z nas może tak szybko pracować, jeżeli będzie wiedzieć jak oraz wykona odpowiednią ilość ćwiczeń. Żeby wiedzieć jak, zapraszam na szkolenie z self-levelingów, które znajdziecie na zakładce kursy indigonails.com, gdzie odkrywamy tajniki szybkiej pracy. I pamiętajcie, niejedna stylistka pracuje dużo szybciej niż instruktor. Wiecie dlaczego? Ponieważ codziennie każda klientka to kolejny trening, a trening czyni mistrza. Na koniec możemy pokryć paznokcie wybranym kolorem, zdobieniem lub po prostu topem. I voilà! Idealny owalek jest gotowy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak się mają Wasze owalki, czy jest to kształt lubiany i wybierany przez Wasze klientki i czy Wy lubicie je robić. A może wolicie kwadrat, a może migdał, a może sztylet. Wątpię. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki od godziny 17 ze świeżutkim materiałem. Do zobaczenia. Cześć!